Wielu dziennikarzy przeprowadza wywiady dzień po tym, gdy sportowiec pobije rekord świata. Ja miałem przyjemność i zaszczyt przeprowadzić tę rozmowę dzień przed tym, gdy Magdalena Solich-Talanda kolejny raz zrobiła coś, czemu nie podołał nikt przed nią. Freediving to dyscyplina stara jak ludzkość. Przed naszą erą ludzie nurkowali na wstrzymanym oddechu, bo to była jedyna możliwość, by z dna morza zebrać gąbki czy małże. Czemu robią to teraz? Czy chodzi o bicie rekordów, poznanie granic wytrzymałości swojego ciała? A może chodzi o to, że bohaterowie filmu Wielki Błękit mieli rację i tam głęboko pod wodą jest po prostu lepiej. O tym wszystkim i o tym, jak freediving wpłynął na jej życie, porozmawiam dziś z Magdaleną, wielokrotną mistrzynią i rekordzistką świata w tej dyscyplinie, a także wykładowczynią akademicką i nauczycielką. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Magda. Witaj. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałaś? Ostatnio nurkowałam we czwartek na basenie w Bielsku-Białej. Był to ostatni trening przed zawodami. Przed zawodami, które mamy jutro w Łodzi. Dokładnie. Rozumiem, że woda pewnie była ciepła, jak to w basenie. No tak, zazwyczaj na basenach mamy ciepłą wodę. No, w Łodzi mamy taki ten basen, który jest odkryty, więc raczej teraz jest zimna woda. Powiedz mi, czy temperatura wody bardzo wpływa na freediving? Taka temperatura basenowa jest fajniejsza, nie fajniejsza, bo tak się zastanawiam, czy nasza łódzka woda będzie odpowiednia do jutrzejszych zawodów. No jak to mówią złej baletnicy, przeszkadza nawet rąbek u spódnicy. Więc staram się, żeby temperatura wody nie miała wpływu na mój start. Nie zawsze niestety tak jest. Woda około 25-6 stopni jest idealna do startu, idealna do statyki. Do statyki może być nawet stopień 2 wyższa. Więc taka byłaby odpowiednia. Za ciepła woda nie jest dobra, ponieważ ten odruch nurkowy nie jest tak silny, więc wolę pływać w zimnej wodzie. A w za zimnej znowu za zimno i dreszcze pewnie i tak dalej. Dokładnie, warto znaleźć złoty środek. To mam nadzieję, że jutro tak będzie. Co jeszcze jest takiego, nie wiem, przeszkadzającego w zawodach? Głębokość, ludzie, otoczenie, kolor płytek? Jest wiele różnych czynników, które zaburzają start, no szczególnie kiedy nie znamy basenu, na którym startujemy. Tak będę miała jutro, tak, bo nigdy nie byłam w Zatoce Sportu. Także dopiero będę poznawać basen i zobaczę jego mocne i słabe strony. Najtrudniejsze chyba jest dla mnie różnorodna głębokość basenu, to znaczy ważne jest dla mnie, żeby basen miał równe dno, wtedy nurkuje się o wiele łatwiej. Jest też różnica, jeżeli chodzi o progi na basenie, to znaczy tam, gdzie zaczynamy start na ścianach, bo jest taki przepis, w którym zawodnik musi dotknąć ściany powyżej progu. Jeżeli są progi na basenie, a dotkniemy tej ściany poniżej progu, to mamy za to punkty ujemne i dostajemy żółtą kartkę wtedy, a nie białą. Więc te progi są również dla mnie ważne. Okej, wydawało mi się, że basen to basen i nie ma tak naprawdę znaczenia, a tutaj znowu kolejnych ciekawych rzeczy się dowiaduję. Czyli freediving to nie taka prosta sprawa. No jest dużo małych czynników, które poznaje się w trakcie przygody z freedivingiem, no i wtedy się je zauważa. Zwłaszcza jak bije się jakieś limity, mistrzostwa świata, Polski i tak dalej, prawda? Zdecydowanie tak. No, są takie baseny pływace, je nazywają szybkimi i dla freediverów też są takie baseny, które są bardziej sprzyjające i mniej sprzyjające. Okej, to powiedz mi, już tak zbliżając się do sedna tematu, co ten freediving zmienił w twoim życiu? Bo na pewno pojawiła się jakaś zmiana. Freediving zmienił moje życie na lepsze. Mówię to głośno i otwarcie. Przede wszystkim wprowadziłam pewną treningową rutynę do swojego życia. Jestem bardziej zdeterminowana przez freediving, ale też freediving pokazał mi, że muszę odpowiednio się odżywiać, muszę odpowiednio odpoczywać, muszę odpowiednio długo spać, bo jeżeli nie będę wykonywała tych wszystkich czynności, to trening będzie mniej efektywny, a wyniki, które będę osiągała, nie będą zadowalające. Mówisz, że freediving zmienił to, że musisz długo spać. To polecasz ten sport dla ludzi, którzy lubią wypoczywać? To znaczy, jeżeli chodzi o długość snu, to no, ważne jest, żeby nie skracać tego czasu wypoczynku, tak? Żeby ten freediving był efektywny, no musimy być wypoczęci do takiego startu. No warto też wspomnieć o tym, że no, nie mam żadnych nałogów w postaci alkoholu, narkotyków. To są rzeczy, które absolutnie totalnie, papierosów, które absolutnie totalnie ograniczyłam. Dzięki temu uważam, że to życie moje jest lepsze, jest zdrowsze, no i dzięki temu też osiągam dobre wyniki. No chyba jedno z najlepszych, jak nie najlepsze. Zgodzę się. Czy w takim razie
przygotowania się do zawodów, no bo już bierzemy ten freediving tak na serio, to nie jest takie, pójdę sobie popływać troszeczkę tam pod wodą, zanurkuję. Czy dużo było wyrzeczeń z tym związanych? Myślę, że bardzo dużo wyrzeczeń z mojej strony jest związanych z freedivingiem. Przede wszystkim to, że moje życie towarzyskie jest bardzo ubogie. Wiąże się to z tym, że wiem, że jak pójdę na imprezę, to kolejnego dnia będzie ciężko na treningu. Wiąże się to również z takimi wyrzeczeniami związanymi z jedzeniem, ponieważ 4 do 5 godzin przed treningiem nie spożywam posiłków, raczej się tylko nawadniam, tak żeby ten żołądek był w miarę pusty na trening i do startu. No i oczywiście wyrzeczenie związane z czasem, ponieważ ja po pracy udaję się prosto na basen, prosto na trening, więc tego popołudnia i wieczoru nie spędzam na przykład z rodziną, z mężem, czy nie odpoczywam w domu, tylko przeznaczam go na trening. A często trenujesz? Myślę, że to jest takie względne pojęcie, dla każdego inne. Dla mnie uważam, że trenuję często, jestem 5 razy w tygodniu pod wodą, raz w tygodniu na siłowni. Oczywiście częstotliwość treningu zmienia się w zależności od czasu, który dzieli mnie do zawodów. I im bliżej zawodów, tym częściej czy rzadziej? Ciężko jest to bezpośrednio sprecyzować. Oczywiście przed zawodami, tydzień przed zawodami te treningi są rzadsze, takie bardziej regeneracyjne. To ciało się musi troszkę zregenerować, przygotować do startu. Natomiast ilość treningów zależy też od odległości czasu do głównych zawodów, czyli do Mistrzostw Świata. Inaczej trenuję we wrześniu, inaczej w grudniu, inaczej w styczniu. Skomplikowane się to naprawdę zaczyna wydawać, powiem ci szczerze. Ja myślałem, że to jest taki naprawdę prosty sport. Wejść pod wodę, pomachać płetwą, tak? Albo poleżeć w statyce i gotowe. A tu zaczyna się być to skomplikowane. Oczywiście rekreacyjnie można wchodzić pod wodę dowolnie, wtedy kiedy mamy na to ochotę i jak najbardziej do tego zachęcam. Bo jak ktoś słyszy, że po prostu wchodzę 5 razy w tygodniu pod wodę i ktoś sobie myśli, nie mam na to czasu, nie mam na to pieniędzy, nie mam tak często badiego, który mógłby mnie na basenie przypilnować, to zastanawia się, czy w ogóle warto to robić. Oczywiście, że warto. Jeżeli trenujecie rekreacyjnie, lubicie to robić, macie kogoś, kto was asekuruje, to jak najbardziej. Chodźcie na basen nawet raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu. Ja trenuję na poziomie, na którym oczekuję od siebie konkretnych wyników. W związku z tym bardzo dużo czasu na to poświęcam. Jestem bardzo zdeterminowana i jestem też w stanie poświęcić się i jakby te wyrzeczenia są dla mnie normalne. Mówisz, że potrzeba badiego na basenie. Kim jest twój buddy? Na czym to polega? Mój buddy to Tomek Połata. To nie tylko człowiek, który spędza ze mną tysiące godzin na basenie, ale jest to też mój przyjaciel. Buddy to człowiek, który asekuruje nas pod wodą. Freediving to sport ekstremalny, niebezpieczny, nie wolno go uprawiać samemu. To tak jak wspinaczka, potrzebujemy kogoś do asekuracji zawsze, bez względu na to, jak daleko pod wodą płyniemy. Ja bałabym się zejść pod wodę sama, zawsze kogoś mam, a jeżeli tak się zdarza, że nie wiem, Tomek nie może przyjść, mój mąż nie może przyjść, przeasekurować mnie na basen, to po prostu pływam po wodzie. Nie schodzę pod wodę, jest to bardzo, bardzo ważne dla bezpieczeństwa. W statyce, jak dobrze pamiętam, to taki buddy patrzy na twoje ruchy, czy jeszcze oddychasz, tak? Jakieś takie umówione sygnały są, tak? Tak, kontroluje czas, ale też jakby ustawia zawodnika przodem do ściany, ma też kontakt z zawodnikiem, może zapytać zawodnika, czy wszystko ok, żeby pokazał znak, ale też ten zawodnik może zapytać jakimś ruchem palca, czy jakimś umówionym sygnałem, jaki jest czas, więc jakby w statyce jest ten kontakt między buddy a zawodnikiem, trudniej jest w tych konkurencjach dynamicznych. No właśnie, to mnie ciekawi, jak to wygląda w dynamice. On pływa za tobą pod wodą i cię goni, czy? Różnie. To znaczy zawsze obserwuję, jak pływam. Czasami zdarza się, że po prostu jeżeli trenujemy na skrajnym torze, to idzie wzdłuż basenu i cały czas obserwuję wtedy moje ruchy, a czasami się zdarza, że po prostu płynie za mną w wodzie. Też jako freediver, czy już jako znurek sprzętowy? Nie, płynie po wodzie ze sprzętem ABC. Po prostu. Czy jakaś komunikacja występuje wtedy w tej dynamice, czy już nie bardzo? Nie, w dynamice nie ma żadnej komunikacji. Jedyne co, to mamy takie umówione sygnały, ponieważ warunki, w których trenujemy, nie pozwalają nam na wynajem torów, więc musimy się liczyć z pozostałymi klientami na basenie. Mamy tak zwaną stukaczkę. O, ciekawie. Tak, nazywamy to stukaczką. Mamy taki metalowy karabinek.
którym czasami na przykład uderzamy o nieckę basenu. Jeżeli się zdarzy, że ktoś wejdzie na tor, ktoś przepływa, jest jakaś sytuacja, w której ten freediver, który jest pod wodą, powinien zareagować, to wtedy po prostu stukamy, mamy jakieś umówione swoje znaki. Mnie to jeszcze tak ciekawi, czy przy takim, nie wiem, zawodach, biciu jakichś rekordów, no rozumiem, że pewnie w statyce to zamknięte oczy, totalne wyciszenie. A jak to wygląda w dynamice? To patrzy się na te kafelki. No, dla mnie to jest w ogóle abstrakcyjne to wszystko na razie. Zawsze jak pływam dynamiki, to zawsze mam otwarte oczy, to znaczy zazwyczaj otwieram je dopiero po zejściu pod wodę, czyli sam ten moment, gdzie nabieram wdech, pakuję, to jest taki moment, gdzie mam zamknięte oczy, staram się wyciszyć, nie zwracać uwagi na to, co na zewnątrz. Cały dystans pod wodą mam otwarte oczy, wiem, gdzie jestem mniej więcej, w której części basenu, wiem, kiedy zbliżam się do ściany, widzę tetki na dnie basenu, no i z otwartymi oczami dużo łatwiej jest wypłynąć. I trafić, tak? Dokładnie. Mówisz, tetki, to są jakieś specjalne oznaczenia na dnie położone? Na dnie basenu są zazwyczaj takie granatowe linie, które zakończone są właśnie literą T. Tak, i one oznaczają, że zbliżasz się do końca toru i... Tak, one według przepisów FINA powinny znajdować się 2 metry od ściany, więc teoretycznie każdy zawodnik na każdym basenie powinien mieć takie same warunki. Chyba, że ktoś się rąbnął w naklejeniu albo układaniu płytek. Co pewnie się zawsze dziś może zdarzyć. Teraz zaczynam sobie wyobrazić, że dlatego jak mówię, jak pływa się w dynamice nowy basen, to mogą mieć nowe problemy. Czy jest coś takiego w zawodach, że trenuje się, nie wiem, sprawdza się tor przed zawodami, czy to jest tak pójście na żywioł? Różnie. Zdarzało się nawet, że przed Mistrzostwami Świata, które odbywały się w Finlandii, poleciałam do Finlandii na małe zawody, które były organizowane na tym basenie, żeby móc tam popływać, żeby sprawdzić warunki, żeby zobaczyć, jak basen wygląda. Ale są takie zawody jak jutro, na które jadę po prostu i pierwszy raz w dniu startu zobaczę ten basen. To jest tak, że ja zawsze robię taki pewien rekonesans, jak przychodzę. Okay. To znaczy przechodzę sobie wzdłuż basenu, sprawdzam, jakie są progi, moczę nogi, sprawdzam, czy woda, jaką ma temperaturę, sprawdzam, jakie są progi, właśnie jak wygląda start i zazwyczaj nie startuję na początku, żeby zobaczyć, jak wygląda cała ta procedura startowa, jak głośne jest odliczanie, czy jest słychać na basenie i kilka innych takich małych szczegółów, na które zwracam uwagę. Dla nas to drobne szczegóły, ale z tego, co słyszę, to są naprawdę ważne elementy. No tak, zdarzyło się już, że na Mistrzostwach Świata na odkrytym basenie w Belgradzie po prostu pan odliczał przez mikrofon i bardzo słabo było słychać start, więc fajnie też mieć wtedy jakiegoś coacha, trenera, który gdzieś tam może podpowiedzieć, że 1 minuta, 2 minuty do startu. Podobnie jest też w statyce. Często jak leżymy, na przykład startujemy z pleców, leżymy na plecy i obracamy się na brzuch, no to też czasami jak nam zaleje woda uszy, to słabo słychać to odliczanie, więc dobrze mieć kogoś, kto przypilnuje tego odliczenia, żebyśmy zeszli pod wodę na czas. No tak, bo przez taki mały błąd można stracić, w sumie nawet nie podjąć próby bicia rekordu, nie? Można zostać zdyskwalifikowanym. Dokładnie tak. Mówiłeś jeszcze o żółtych i białych karteczkach i punktach. To tak. Coś dla mnie nowego, bo o tym jeszcze nie słyszałem. Rozumiem. Ten temat? Każdy start we freedivingu przeliczany jest na punkty. Każdy metr to pół punkta, każda sekunda to 0,2. Jeżeli są takie zawody, jak jutro mamy, gdzie liczą się 2 konkurencje, to przelicza się sumę punktów z dynamiki i czasu uzyskanego na statyce. Jeśli chodzi o kartki, to jest to jakby werdykt sędziego. Są 3 kartki, biała, żółta i czerwona. Biała kartka oznacza, że próba jest zaliczona. Oczywiście te kartki sędzia pokazuje zawodnikowi na koniec próby. Biała kartka oznacza, że próba jest zaliczona, na czysto, wynik jest uznany. Żółta kartka oznacza, że próba była wykonana z jakimś błędem, który nie powoduje dyskwalifikacji, ale powoduje, że są odejmowane właśnie te punkty, o których mówiłam i co jest ważne, przy żółtych kartkach nie zaliczane są żadne rekordy. Okay. Czerwona kartka to dyskwalifikacja zawodnika, to jakiś błąd, który popełni zawodnik, który podlega dyskwalifikacji. I dobrze kojarzę, przybije 5 z kimś za wcześnie. Na przykład to jest tak zwany touch, tak. Więc należy pamiętać, że nie wolno zawodnika dotykać, dopóki nie będzie werdyktu. Tak. To dla mnie dalej jestem w szoku, że można zrobić super rekord i za wcześnie się ucieszyć. Tak, jeszcze fajnie jak startujemy na środkowych torach, wtedy wiadomo, że nikt z brzegu nas nie dotknie, ale jeszcze są safety, więc safety już przeczuleni podnoszą ręce do góry, zanim sędzia wyda werdykt, żeby nie było wątpliwości. Okej, to brzmi super. Mówisz, że freediving zmienił dużo w twoim życiu. Rozumiem, że na lepsze. Czy widzisz, nie wiem, że freediving jest
czymś, co pomagało, nie wiem, wyciszyć się, odpocząć? Tak, myślę, że tak. Ważne jest wyciszenie przed startem, takie uspokojenie organizmu. Normalnie adrenalina w każdych zawodach bardzo nam pomaga, nakręca nas, gdzieś tam podbija tętno, które motywuje nas do walki. Tutaj ta adrenalina działa troszkę odwrotnie. No właśnie, bo podbijanie tętna i dynamikę i znaczy w dynamice też, ale w statyce podbijanie tętna. No, w żadnej z dyscyplin No nie jest to dobre. Więc dlatego też przychodzimy dużo wcześniej na basen. Freediverzy zawsze mają pod pachą karimatę, podusie, żeby się położyć, żeby odpocząć, żeby wychillować, żeby wyciągnąć nogi. Niektórzy się rozciągają, więc znałam taką Czeszkę, która wyciskała na wyciskarce sok z cytryny na basenie, piła, bo podobno opóźniał skurcze przepony. Więc każdy ma jakieś swoje magiczne sposoby na to, żeby wyciszyć się przed startem i do niego przygotować. Wyobrażam sobie głośno działającą wyciskarkę do soku. I taką ręczną miała. Zaczyna coraz bardziej mi się naprawdę ten świat freediverski podobać, powiem szczerze. No, te wyrzeczenia z dietą mnie troszeczkę martwią, ale to... Zapraszam. Początki są, nie powiem, że trudne, ale... Inspirujące, nie wiem, szybko widać efekty. Właśnie w tych początkach jest różnie, bo u mnie ten progres szedł bardzo szybko. Ja po miesiącu przepływałam 100 metrów pod wodą bez płetwy. W ciągu 8 miesięcy zdobyłam brąz na Mistrzostwach Świata, więc jakby ten progres u mnie bardzo, bardzo szybko postępował. Myślę, że też fizycznie byłam świetnie przygotowana do tego, żeby freediving uprawiać. Natomiast tak jak dzisiaj rozmawiasz ze mną, widzisz, że odkrywasz kolejne rzeczy, które dzieją się we freedivingu i jedyne, co mogę ci zaproponować, to żebyś spróbował wystartować w zawodach, bo nie ma żadnego dolnego limitu, kiedy można wystartować w zawodach i niektórzy myślą, że jak przepłynę 50 metrów, to wstyd, a to nieprawda. To jest ogromne osiągnięcie, przepłynąć 50 metrów na zawodach i dostać białą kartkę. To jest ogromne osiągnięcie, być tam, przeżyć ten stres, zobaczyć jak to jest, zobaczyć jak przepływasz 50 metrów i zawodnicy, którzy przepływają 250 metrów, cieszą się razem z tobą. No właśnie zauważyłem, że to środowisko freediverskie jest naprawdę bardzo fajne, miłe i się mega wspieracie tak naprawdę. Jutro będzie 80 zawodników i zawodniczek? 40 chyba, tak? 40, no to i tak dużo, tak naprawdę. Dużo, jak na takie małe zawody, to znaczy małe w sensie, że jednodniowe, w których są tylko 2 konkurencje. To jest bardzo dużo zawodników. Myślę, że po czasie przerwy spowodowanej pandemią wszyscy jesteśmy głodni wyzwań, głodni wydarzeń. Myślę, że jest to też pewien test przed Mistrzostwami Polski, które odbędą się w maju, Mistrzostwami Świata, które odbędą się w czerwcu, a kadrę z tego, co czytałam, mamy bardzo, bardzo dużą w tym roku, więc myślę, że każdy chce się próbować, testować i chętnie przyjeżdża na zawody. I w maju i w czerwcu też będziesz brał udział? Planuję. Znaczy w maju planuję, a w czerwcu też planuję, ale to są Mistrzostwa Świata, więc zrobię co w mojej mocy. No na pewno dasz radę. Samo mówisz, nie ma dolnego limitu, tak? Zawsze mówię, że nie ma jakiegoś konkretnego wyniku, na którym się skupiam, tylko jest zrobienie dobrej roboty, po prostu tego, co potrafię najlepiej. Różne spotykamy warunki, o których już mówiliśmy, ale są też różne dni i predyspozycja, więc nie jest dobrze zafiksować się na jakiś wynik, dobrze jest zafiksować się na to, żeby zrobić to najlepiej, jak potrafisz, a wynik przyjdzie sam. No właśnie, w sporcie chyba to, co mamy w głowie, ma ogromne znaczenie. Ogromne. Stąd też pracuję z psychologiem sportu. To już pewnie dla wielu nie jest zaskoczeniem, bo niejednokrotnie o tym mówiłam, ale moim psychologiem sportu jest mój mąż. Jest też moim trenerem. I tej pracy mentalnej bardzo dużo na co dzień ze sobą wykonujemy. To nie jest tak, że jakieś sesje sobie odprawiamy psychologiczne, tylko ta rozmowa o freedivingu, o sporcie, o tym jak to przeżyć, jak sobie to poukładać, one toczą się każdego dnia, każdego wieczora. Więc myślę, że gdyby nie Mateusz, byłoby mi ciężko. To bardzo fajnie, że masz takiego partnera w takim razie. I trenera, i jeszcze psychologa, tak? Dokładnie, takie 3 w jednym, nie? Baja. I z tego co wiem, też uprawia sport. Tak, Mateusz również jest sportowcem, przez 12 lat grał w hokeja na lodzie, a potem poszedł na studia, ta przygoda się troszkę skończyła, obecnie uprawia rajdy przygodowe, także takie sporty wytrzymałościowe.
Mega. No freediving też troszeczkę wytrzymałościowy, tak? Sport. To inna wytrzymałość, taka troszkę Tak. beztlenowa, a Mateusz taka tlenowa. Taka no, przeciwieństwa się przyciągają w takim razie. Powiedz mi, czy jak już osiągnęłaś takie swoje wyniki, mistrzostwa, tak? Czy to nie jest tak, że już jest pewien moment taki, dobra, mam ten top level, tak? Czy jednak jest ten głód na więcej? To znaczy, wrócę do tego, co już mówiłam w sumie. To, że zostałam mistrzynią świata, że pobiłam kilka rekordów świata, jakby nie jest przyczyną do tego, żeby przerywać swoją sportową karierę. Jestem, wydaje mi się, jeszcze młoda, mamy duży zapas, jeżeli chodzi o moje możliwości sportowe i jakby jestem ciągle głodna wrażeń, głodna startów, tego, żeby robić to dalej. Czy chciałabym kolejny raz zostać mistrzynią świata? Pewnie, że tak, ale jeżeli zrobię świetny wynik i będę druga, to również będę z tego zadowolona, bo zrobię to najlepiej, jak potrafię. I to jest dla mnie najważniejsze, być najlepszą dla samej siebie, a nie być najlepszą na świecie. I czerpać pewnie przyjemność z tego wszystkiego jeszcze. Tak, no jest to ogromna przyjemność, szczególnie kiedy właśnie wyjeżdżamy na Mistrzostwa Świata, to zawsze jest jakiś inny kraj, inna kultura, więc no wiąże się to również też z jakimś tam poznawaniem innych krajów, innych kultur. I chyba to jest najważniejsze w sporcie, czerpać z tego radość. Tak, po prostu bawić się tym, tak? Mój mąż zawsze mówi, nie stresuj się, baw się tym. To życzę w takim razie super zabawy jutro na zawodach. Bardzo dziękuję. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Z Podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.